Szanowni Państwo, kontynuując temat testu bitów, w kolejnych materiałach przyjrzymy się poszczególnym z nich. W tym filmie zaprezentuję i przetestuję bity Dexter Pro. Zapraszam do oglądania. Bity Dexter Pro zapakowane są w bardzo niewielkie pudełko w wymiarach 10×5 na 3,3 cm. Przezroczyste wieczko pozwala od razu podejrzeć jego zawartość. Z tyłu znajdujemy opis. Piktogramami oznaczono najważniejsze cechy zestawu. W środku znajdujemy przedłużkę magnetyczną, bity posiadają strefę skrętną i wykonane są ze stali S2. Powinna je cechować bardzo duża trwałość i dosyć duża odporność. W zestawie znajdujemy 31 krótkich 25 mm bitów, jedną wspomnianą już przedłużkę. Poniżej znajduje się wykaz grotów umieszczonych w zestawie. Warto zauważyć, że producent zastosował kodowanie typów grotów z wykorzystaniem kolorowych opasek. Na prezentowanym spisie od razu mamy podpowiedź o przypisaniu kolorów do bitów. Z boku informacje o podmiocie odpowiedzialnym za produkcję. Jest nim Adeo. To grupa, do której należą m.in. sklepy Leroy Merlin i Bricoman. Marka Dexter jest ich tak zwaną marką własną. Z kolei linia Dexter Pro ma sugerować lepszej jakości produkty przygotowane z myślą o profesjonalnym użytku. Z tyłu znajdujemy również wysuwaną zawieszkę, która pozwala umieścić zestaw np. na haczyku w warsztacie. Brak jest innych dodatków ułatwiających przechowywanie zestawu w trakcie pracy. Pudełko zamykane jest na zwykły plastikowy zatrzask, który sprawia wrażenie, jakby nie trzymał się zbyt pewnie i po kilku użyciach miał się wyrobić. W środku widać to, o czym wspomniałem wcześniej. Na każdym bicie znajduje się kolorowa opaska, która koduje typ grotu. Dodatkowo nad każdym bitem znajduje się piktogram oznaczający jego rodzaj wraz z liczbą opisującą jego rozmiar. Odstępy między bitami w opakowaniu są jednak niewielkie, co troszkę utrudnia wyjmowanie odpowiednich końcówek, zwłaszcza gdy pracujemy w rękawiczkach. Przyjrzyjmy się teraz bitom. Jak już wspomniałem, posiadają one tak zwaną strefę skrętną. Jej zadaniem jest zmniejszanie momentów przenoszonych przez grot na łeb, gdy stosujemy wkrętarki udarowe. Istotę tego rozwiązania omawiałem w pierwszym materiale na tym kanale. Geometria strefy skrętnej zależy od producenta, wiąże się również z materiałem wykorzystywanym do tworzenia końcówki wkrętarskiej oraz typem i rozmiarem grotu. Dexter Pro zastosował dosyć specyficzne rozwiązanie, podczas gdy większość producentów przewęża bit na całej długości strefy środkowej. W prezentowanych bitach mniej więcej połowa tego obszaru jest węższa, a druga pod opaską ma już grubość normalnego bitu. Możemy teraz z bliska przyjrzeć się grotom bitów PH2, PZ2 oraz Torx 25, które za chwilę przetestuję. Widać na nich złotawą powłokę. Z tego co wiem, producent stosuje warstwę z azotku tytanu w celu poprawy właściwości bitu, m.in. zwiększenia odporności na ścieranie, zarysowanie oraz korozję. W zestawie znajdujemy też typową przedłużkę magnetyczną z blokadą mechaniczną. Bit wsuwamy do niej bez problemu, ale żeby go wyjąć, musimy odciągnąć kołnierz. Przejdźmy zatem do testów. Jak zapowiedziałem w pierwszym materiale z serii, każdą z trzech końcówek, to znaczy PH2, PZ2 i Torx 25, kręcę po 100 wkrętów w kantówkę sosnową, wykorzystując do tego celu wkrętarkę udarową Ryobi R18 IDBL. Miejsce wkręcania każdego wkrętu zostało odpowiednio zapunktowane, ale wkręty wprowadzam od początku. W miarę możliwości staram się utrzymywać jednakową siłę docisku i współosiowość bitu i wkrętu. Nie jest to jednak test laboratoryjny i nie każdy wkręt zostanie wkręcony w identyczny sposób. Biorąc jednak pod uwagę liczbę wkrętów użytych w teście, zakładam, że ze statystycznego punktu widzenia warunki testów dla wszystkich marek bitów są równe. Po wkręceniu każdych 10 wkrętów pokażę w powiększeniu, jak zmienia się powierzchnia bitu. Dokładniejszą analizę przedstawię w jednym z końcowych filmów z tej serii, kiedy dokonam końcowego porównania wszystkich testowanych bitów.
przypadku bitu pH2 można dostrzec stopniową degradację wzdłuż krawędzi na samym końcu bita. Coraz mocniej ściera się również wierzchnia powłoka. Natomiast bit wytrzymał 100 wkręceń wkrętarką udarową, której moment znacznie przewyższał wymagania dla tego typu wkrętów. Wierzchnia powłoka najbardziej ściera się na samym czubku na wysokości łba wkręta. Degradacja krawędzi postępuje dużo mniej niż w przypadku bitów pH2. Widać było też, że bit dosyć ciasno wpasowuje się w łby wkrętów.
Na końcówce Torx 25 starciu ulega tylko wierzchnia powłoka. Dzieje się to jednak o wiele wolniej niż w przypadku dwóch poprzednich typów grotów. Końcówki typu Torx, ze względu na ograniczenie zjawiska wyślizgiwania się, to najlepsze rozwiązanie do współpracy z wkrętarkami udarowymi. Bity Dexter Pro nie są może najtańszymi w zestawieniu, ale też spisywały się bardzo przyzwoicie w trakcie testu. Jak jednak bity Dexter Pro wypadały na tle innych marek, będzie można przekonać się w kolejnych moich materiałach.